Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, poprawcie, jeżeli jestem w błędzie, ale wydaje mi się, że od zawsze Dzień Matki był taki bardziej wow niż Dzień Ojca. Nawet na kanale Inspirello kilka filmów z inspiracją na Dzień Matki jest, ale na Dzień Taty ze wstydem powiem, że nie ma. No i dzisiaj postanowiłam to zmienić. Oczywiście inspiracja na Dzień Matki też będzie, ale zaczynamy od czegoś dla taty. I żeby nie było zbyt prosto, żeby nie było za łatwo, żeby był efekt wow, to zaczynam z grubej rury od spękań jednoskładnikowych. Preparat nakładam grubo, właściwie najgrubiej jak się da, bo zależy mi, żeby spękania były mocne, takie agresywne. Czekam aż preparat wyschnie i to trwa kilka godzin, a następnie nakładam białą farbę akrylową. Pamiętajcie, aby nie poprawiać przed chwilą pomalowanych miejsc, bo takie poprawianie kończy się ściągnięciem farby i brzydko wygląda. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Po prostu jeden raz dosyć grubo nakładacie farbę. I ważne, żeby ta farba nie była jakoś bardzo gęsta, taka jak widzicie u mnie na pędzlu, przeciętna. Zależy mi, żeby spękania były mocne, agresywne, więc pomagam sobie suszarką. Bez suszarki spękania też by się zrobiły, ale możliwe, że byłyby odrobinę delikatniejsze. Na środku tabliczki jest owal z napisem. Napis przygotowałam sama i wydrukowałam na drukarce laserowej. Kartkę dokładnie gniotę, bo zależy mi, żeby ten wydruk wyglądał na stary, żeby literki były trochę poprzecierane. Potem Wam pokażę z bliska, jak ten efekt będzie wyglądał. Dla większego postarzenia kartkę moczę i brudzę, to jest farba akrylowa, a mokra kartka ładnie przyjmuje kolor. On się tak rozjeżdża i daje efekt postarzenia, takiego vintage. Jeszcze mokrą kartkę przyklejam klejem do decoupage na owalu. Suszę, a teraz mogę te niepotrzebne boki kartki obciąć albo obszlifować. I obecnie plakietka z napisem wygląda tak. Zobaczcie, a tutaj są te postarzenia, o których mówiłam, które są efektem pogniecenia kartki przed przyklejeniem. Plakietkę lakieruję lakierem akrylowym matowym i przechodzę do wycisków. Oprócz foremki potrzebna jest mąka ziemniaczana, pędzelek oraz oczywiście masa super lekka. Albo jakaś inna masa, ale tą akurat lubię najbardziej. I dzięki mące każdy wzór bez problemu wyciągniemy z foremki. Masę super lekką przed malowaniem trzeba wysuszyć, bo jeżeli tego nie zrobimy, to pod wpływem farby, pod wpływem wilgoci wzór nam się paskudnie rozlezie. Więc wyciągam moje tryby z foremki, zostawiam minimum na 2 godziny i dopiero po tym czasie będę mogła zacząć je malować. Masę zapinam i w ten sposób zabezpieczona spokojnie kilka miesięcy wytrzyma. To jest zestaw farb akrylowych oraz drobnego proszku do zrobienia efektu rdzy. Fajny zestaw, ale jeżeli macie dużo farb akrylowych, to te kolory także pewnie znajdziecie w swojej kolekcji i wtedy zestaw nie jest Wam potrzebny. Efekt rdzy robię w 2 etapach. Po pierwsze, wszystkie tryby maluję na najciemniejszy kolor. I w zestawie to nie jest kolor czarny, to jest kolor bardzo ciemno-brunatny. Tym samym kolorem na brzegach brudzę zarówno dużą, jak i małą tabliczkę. Łatwiej mi to zrobić na tym etapie, ale jeżeli macie ochotę w ten sposób pobrudzić już po sklejeniu całości, to też można. Przy okazji troszkę podpaprałam tabliczkę, bo myślę, że to całkiem klimatycznie wygląda. Tryby wyschły, ale przy okazji troszkę popękały, ta farba popękała, ale w sumie fajnie wygląda, nie szkodzi. Mały proszek jest dodany do zestawu, ale oczywiście można go także kupić osobno. Na tym etapie przydaje się Heavy Body Gel. Wykorzystam go jako klej oraz jako spoiwo konstrukcyjne. Ups, nie wykorzystam, zasechł na kość. Trudno, ale na szczęście mam pastę żelową i ona generalnie tak samo działa. Po pierwsze, po wyschnięciu jest przeźroczysta, no i jak ją nałożymy, tak zostanie. I oczywiście dopóki nie zaschnie, jest lepka, więc proszek do niej przepięknie łapie. A gdzie smarować pastą i proszkiem? Ja smaruję troszkę na brzegach oraz pod wszystkimi trybami i trochę na trybach. Najlepiej zobaczcie gdzieś jakąś zardzewiałą rzecz, jak to bomblowanie wygląda w naturze i starajcie się to pomalować w podobny sposób. Wszystko sklejam, posypuję proszkiem tam, gdzie miało być posypane i potem zostawiam do wyschnięcia. W tej chwili wcale już nie wygląda źle, ale zaraz dodamy efekt rdzy i będzie wyglądało fantastycznie.
Ciach prach i nawet za szybko, ponieważ nie wiem co się stało, czy kamera nie nagrała, czy ja tego nie włączyłam. Tak czy inaczej pomalowane jest, ale nic się nie nagrało. No z takim pasztetem to przecież Was nie zostawię. Przygotowałam specjalną tabliczkę, przykleiłam do niej wyciski, posypałam wszystko proszkiem i pokażę Wam jak malować, żeby wyszedł efekt rdzy. Może dzięki temu przypadkowi będę mogła namalować wszystko troszkę bardziej, troszkę mocniej, troszkę przerysować, dzięki czemu zobaczycie lepiej, dokładniej jak uzyskać efekt rdzy, a na swojej pracy możecie zrobić delikatniej. Farbę mocno rozwadniamy, dzięki temu dłużej schnie, a kolory się ładniej przenikają. Zaczynamy od żółtego, zaczynamy najjaśniej. Oczywiście żółty możemy troszkę podbarwić na pomarańczowo albo brązowo, ale generalnie zaczynamy od jasnego koloru. Malujemy mokre w mokre, czyli gdy żółty jeszcze jest mokry, dodajemy troszkę brązowego, troszkę czerwonego. Jak widzicie, czym bliżej trybu jesteśmy, tym kolory stają się mocniejsze i ciemniejsze. A na samym końcu dodajemy akcenty czerwone oraz brunatne. Można jeszcze objechać na ciemno brzegi deski, to fajnie wygląda. No i pochlapać, bo chlapanie też dobrze robi w tym klimacie. Jakie duże chcecie zrobić plamy rdzy, jak bardzo Wasza tabliczka ma być zardzewiała, oczywiście zależy tylko od Was. I na tym etapie tabliczka już jest gotowa, ona nie wymaga lakierowania. Można dodać stary sznurek, a ja dodałam drut. Myślę, że wygląda najbardziej klimatycznie. I gotowa tabliczka dla taty do zadań specjalnych prezentuje się tak. Jeżeli pomysł Wam się spodobał, to oczywiście linki do wszystkich produktów, które pokazywałam w filmie, znajdziecie w opisie wideo. Wszystkich deku zakręconych zapraszam na naszą grupę na Facebooku, nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia.